Siemaneczko, cześć, witam Was w kolejnym filmiku. No niestety, jak każdy z Was wie, trochę aura jest niesprzyjająca, więc postanowiłem nie ruszać się za bardzo z budy dzisiaj i nagramy sobie filmik, który na pewno zapełni moją skrzynkę, tą taką, co YouTube wysyła mi niechciane i zasadniczo niewłaściwe komentarze i takie tam obelżywe i tego typu rzeczy, więc na pewno ten temat mi zapełni tą skrzynkę tych tak zwanych komentarzy do zatwierdzenia, o tak to nazwijmy. Więc tematem dzisiejszego filmiku będzie, jak to jest w końcu z tą robotą za granicą. Opłaca się, czy się nie opłaca? Czyli w kilku punktach postaram się tak w miarę to streścić, żeby filmik nie był za długi i żeby też tam nie było spitolenia jakiegoś zbędnego. Tak więc wady i zalety pracy za granicą jako kierowca. Lecimy. Dobra, biorąc pod uwagę, że jeżdżę już parę ładnych lat i jeździłem i w Polsce kilka lat i jeździłem jako kierowca, który dojeżdża normalnie systemowo, tam 2.1, 3.1 i teraz normalnie pracuję tam od poniedziałku do piątku na stałe, na miejscu, no to myślę, że jako tako pojęcie mam o każdej z tych form zatrudnienia i trybach pracy, tak więc, no nie wiem, powiedzmy, że to będzie moja opinia, moja subiektywna opinia, a wiadomo, no każdy może pracować, nie wiem, albo mieć zarąbistą firmę w Polsce, gdzie płacą krocie, a może równie dobrze, kurde, mieć w Niemczech, albo Holandii, albo Belgii, bo tu nie będę mówił tylko o Niemczech, tylko tak po prostu o pracy za granicą. Może być na przykład tam świetnie i ekstra, tak, a w Polsce się naciął, więc powiedzmy, że tutaj będę uznawał tylko swoje doświadczenie i to, co ja myślę na ten dany temat. Tak zróbmy. I oczywiście, jeżeli macie jakieś inne doświadczenia albo nie zgadzacie się ze mną, no to zachęcam do skomentowania, ewentualnie dodania i zróbmy tak, że po prostu tą część zrobię jako część pierwszą, potem poczytam komentarze od Was i zrobimy sobie część drugą na podstawie tego, co mi napiszecie i się spróbuję do tego ustosunkować. Może tak zróbmy. To będzie, wydaje mi się, w miarę sensowne, to zobaczymy wtedy obie strony barykady, o, tak to nazwijmy. No dobra, to może zacznijmy od tego, że co mnie najbardziej wpiniało zawsze w tych systemowych dojazdach, bo od tego może zacznę. To były te dalekie dojazdy, że na przykład, nie wiem, ruszałem w niedzielę około południa, na tam jakąś popołudniową godzinę dojeżdżałem na pierwszą bazę i wtedy dopiero następował właściwy transfer do którejś tam z kolejnych baz i summa summarum ten przejazd trwał, nie wiem, 12 godzin, 10 godzin, 13 godzin, no, zależy dokąd, tak, bo różne miejsca się znajdowały. No i ogólnie rzecz biorąc, no, męczące to było, dlatego też między innymi zmieniłem system na poniedziałek, piątek w tym momencie. I tak samo wiem, że też niektóre firmy na przykład z Polski dowożą busami gdzieś tam na drugą stronę Niemiec, albo do Holandii, albo do Belgii i no wiadomo, różnie się trafi na towarzystwo w czasie podróży, tak? Niektórzy są w porządku, nie wiem, albo idą spać, albo chcą się zmieniać za kierownicą, albo tam nie tworzą jakichś większych problemów, a na przykład są tacy, którzy a to weź stań, a to idziemy zapalić, a to idziemy się odlać, a to i z tych kurczę, nie wiem, zakładanych 10 godzin się robi na przykład 12, bo jest, nie wiem, z 8 postoi. Więc to mnie też naprawdę wpieniało w tych dojazdach właśnie do firmy, która znajdowała się za granicą. Automatycznie możemy przejść do powrotów, tak? Bo z powrotami no to jest ta sama sytuacja. Dymacie, kurde, cały dzień, nie wiem, na załadunku, rozładunku, myjce, albo przejedziecie z 600 km, a potem jeszcze macie na chatę, tak jak w moim przypadku, no to było od granicy jeszcze kolejne 400, więc no kawałek był, bo tam co ja mówię, 400, 500, bo do Gdańska aż dojeżdżałem. No to powiem Wam, no po kurczę całym dniu i całej nocy, no to człowiek w dupę dostał, no to niedzielę rano, no to pospałem tam te, nie wiem, 3-4 godziny, bo wiadomo, no, ranek przychodzi, no to się obudzisz siłą rzeczy, bo to czy dzieciak zaczyna chodzić, czy tam cokolwiek innego, no to no, taki marny ten odpoczynek. I w niedzielę w zasadzie też wtedy, sobota czy tam piątek, no zależy jak się wracało, to też wyjęta z życiorysu, można powiedzieć.
Tutaj pojawia się też kwestia tego, z jaką firmą współpracujecie, tak? Bo no, na pewno są fajne firmy, które oferują no, w miarę uczciwy dojazd, powrót, czy cokolwiek innego, tak? Że kończycie na przykład w piątek tam o godzinie 16, 17, bo biorą pod uwagę, że macie kurwa jeszcze, nie wiem, 600 km do domu i pozwalają wam normalnie wrócić albo ewentualnie normalnie zacząć robotę, tak? Nie o 3 w nocy w niedzielę, tylko w miarę normalnie. No ale to powiedzmy, że są firmy i firmy. No, wiadomo, no, każdy gdzieś tam indziej pracuje i każda firma ma jakieś tam swoje podejście, ale to jest też pewna wada pracy tutaj za granicą, czy właśnie w Belgii, Holandii, Niemczech, czy Anglii, że są firmy, które są w porządku, tak? Są uczciwe i nie wykorzystują kierowcy. A są takie, które niestety w dalszym ciągu jeszcze no, jadą po kierowcach, jakby nie patrzeć. Masz zacząć o świcie, a skończyć, kurde, najlepiej w nocy i na 14:59, żebyś dojechał na bazę i dopiero wtedy wracał do domu. To niestety jest też wada. No już nie wspominając o tym, że są firmy, które, nie wiem, albo mają problemy z płatnościami, albo szukają jakichś kruczków, żeby tam kierowcy coś tam nie dopłacić, no ale to moim zdaniem za każdym razem jest tak, że są dwie strony medalu, tak? Bo nie chcę mi się wierzyć, że na przykład jest duża firma, która zatrudnia tam powiedzmy 50 albo 100 kierowców i tylko temu jednemu na przykład nie wypłaci tam z jakiegoś powodu, bo się na niego wzięli, albo nie wiem, chcą sobie zepsuć PR ze względu na to, że nie wiem, nie lubią go. Więc wydaje mi się, że tu z tym, no to są dwie strony medalu. Bo jeżeli chodzi o samą umowę, no to jest inna bajka, tak? Bo jeżeli jest umowa już od razu z góry skonstruowana tak, że chcą cię, kurde, wysiudać, no to już coś jest nie halo, no ale no równie dobrze można powiedzieć, nie wiem, w polskich firmach, tak? Nieraz tam na jakichś Facebookach, nie Facebookach widzi się zdjęcia, chłopaki wstawiają, kurde, umowy, która nie przewiduje za wiele superlatywów, tylko to, co ty masz im oferować od siebie, tak? I jeszcze za jakieś, kurde, śmieszne pieniądze, no to no z tymi oszukańczymi firmami i mało rzetelnymi, no to wydaje mi się, że to jest, no jest wada, ale to nie jest tylko chyba za granicą, to jest, wydaje mi się, że wszędzie można tak się naciąć. Tu zwłaszcza jeszcze do świeżych kierowców, no to tym bardziej muszą czytać umowy i uważać, bo no wiadomo, świeży no to jest zajarany, kurde, że jakąś robotę tam dostanie i siup, poszedł, a potem mijają 3-4 miesiące i zaczynają się problemy, tak? Bo co, pieniądze musisz wyłożyć na żarcie, na przejazd, nie wiem, nie zarabiasz, kurde, mijają 3-4 miesiące, a chuja dostaniesz, tak? Nie dostaniesz pieniędzy. No to no coś jest na rzeczy. Tutaj od razu idąc tym śladem, no to kolejną rzeczą, która jest wadą według mnie w pracy za granicą, to jest bariera językowa między dyspozycją czy tam zarządem firmy, a właśnie kierowcą, bo wiadomo, no każdy w jakimś tam innym stopniu sobie radzi z językiem i nie w każdej firmie są polscy dysponenci. No jeżeli ktoś słabo mówi tam po angielsku, po niemiecku czy po polsku, no to może mieć problem, tak? Z tego względu, że nie wiem, będzie bał się zjechać na bazę, czy pójść do dysponenta, zapytać się o zjazd, tak? Ma, nie wiem, urodziny tam córki, przyjęcie, chrzciny i po prostu no, będzie bał się zejść, albo będzie zawsze polegał na kimkolwiek innym. I powiem wam, że według mnie to jest wada dla tych osób, które właśnie albo boją się mówić, albo słabo mówią. Bo wiadomo, no przyjdziesz, no to nawet jeżeli nie ma jakiegoś słowa, no to kurde, no nawet na migi, tak? Albo, no nie wiem, jakkolwiek inaczej, ale jakoś się tam dogadasz, no ale jeżeli na przykład musisz zadzwonić, powiedzieć, no słuchaj, stary, kurde, tam coś się zepsuło, no to, a ty się boisz tego zrobić, no to jest zdecydowanie wada. No i potem się robią jakieś tam niedomówienia, tak? Między kierowcą a dysponentem, czy tam między kierowcą a firmą. Potem firma się wkurza, że ty mu nie dowiozłeś towaru, czy dlaczego nie powiedziałeś, dlaczego nie zadzwoniłeś. I powiem wam, że no, pracowałem też w takiej firmie, że było sporo kierowców, którzy no, mieli tam problem z tym, żeby na przykład pójść do dysponenta nawet po jakąś pierdołę. I a słuchaj, weź chodź ze mną, a słuchaj tamto, no to, a może na warsztat byś poszedł, a to no, tak było. Więc
No to zdecydowanie wydaje mi się wadą, bo jeżeli jest polska dyspozycja, to no jest to zaleta niewątpliwa, tak? Bo dzwonisz sobie do swojego dysponenta, no słuchaj, tam kurde, nie załadują, muszę czekać i tak dalej. Jest niestety sporo firm, które na przykład na ten haczyk wyławiają sobie kierowców, tak? Że mają polską dyspozycję i w ogłoszeniu jest jak w napisano od razu polska dyspozycja, tam wszystko po polsku, a umowa niemiecka. Ale niestety jest ta wada, że oni wtedy właśnie też łapią tych kierowców, którzy tak jakby mniej biegle operują jakimś tam językiem, a potem to wykorzystują, tak? Masz, nie wiem, albo jakąś gorszą stawkę, albo robota jest przegibana, no różne opcje są. Wiadomo, no nie w każdej firmie, tak? Bo mówię to tak na podstawie, no tak mniej więcej swojego doświadczenia. Więc domyślam się, że są normalne firmy, które w normalny sposób do tego podchodzą. No ale dobra, zostawmy już te firmy w spokoju. Okej, to troszkę ponarzekaliśmy. No to teraz co? To teraz rozpętajmy burzę. No to domyślam się, co będziecie mi tam, co niektórzy pisali, ale dobra, niech będzie. Więc tak, na pewno jeżeli chodzi o zalety roboty za granicą, no to są w dalszym ciągu lepsze i bardziej uczciwe pieniądze. Bo jakby nie patrzeć, to mimo, że jak kończyłem pracę w Polsce, no to wiadomo, to chyba każdy, albo prawie każdy tak miał, że tam najniższa krajowa, no to na umowie i reszta w dietach, no to chyba standard był, bo nie wiem, tak niewielu spotkałem kierowców, co mieli więcej jak tam 2 albo 2200 na umowie, a reszta wiadomo, no tam bez podatku, nie? Więc tutaj pod tym kątem zagranica no zdecydowanie lepiej wypada, bo w tej chwili nawet jeżeli jak wprowadzili ten pakiet mobilności, no to zdaję sobie sprawę, że poprawiło się, tak? Ale w dalszym ciągu ta dysproporcja jest bardzo duża między firmami zagranicznymi a polskimi, bo przykładowo tam spotykam różnych kierowców i tam wiadomo jak to kierowcy opowiadają, a to jaką tam umowę mają, a to ten, no to średnio no to i tak jest połowa. Połowa tego, od czego polski przedsiębiorca odprowadza ZUS, a na przykład niemiecki czy tam holenderski, no to no jest jeszcze w dalszym ciągu duża różnica, czyli tak przeważnie to połowa w tej chwili wychodzi, a reszta w jakichś tam dodatkach, dietach i w jakichś kurde pierdołach. Więc tutaj z samego względu finansowego, no to według mnie w dalszym ciągu bardziej się opłaca praca za granicą, czy to w systemie, czy nie w systemie, bo zdaję sobie sprawę, jeszcze raz powtarzam, że na pewno są w Polsce firmy, które płacą tyle samo, albo może i więcej, albo mają, wiecie, jakieś zarąbiste auta, albo no różne są firmy, różne opcje, tak? Ale tak mówmy sobie o większości, a nie o pojedynczych przypadkach. I tak samo właśnie tutaj dochodzi ubezpieczenie, bo jeżeli chodzi o samo ubezpieczenie, to automatycznie, jeżeli masz większą dietę, no to masz większe składki te emerytalne, rentowe i tego typu właśnie rzeczy. To przykładowo w Niemczech po 6 latach pracy na umowie, normalnie legalnej umowie i tam większość miałem systemu, to już w tej chwili wychodzi mi samej emerytury niemieckiej 1200 zł, przeliczmy to sobie na złotówki, po 6 latach, więc no jest duża różnica, jakby nie patrzeć. To jeżeli jeszcze popracuję tam kolejnych paręnaście lat, no to będzie zdecydowanie inna kwota niż to, co oferuje polski ZUS, polska ubezpieczalnia. Więc no tutaj w tym wypadku, pod tym kątem to jest, powiem Wam szczerze, przepaść. I co jest niewątpliwie powiązane z ubezpieczeniem i umową, no to urlopy, tak? Bo o tyle, ile przez te no już kilka lat, bo 7 rok teraz pracuję w Niemczech, to nigdy nie było problemu z urlopem. Piszesz wniosek przyjęty, nikt Ci nie dzwoni, nie zawraca dupy, nie proponuje żadnych pieniędzy za dni urlopowe, albo w ogóle udaje, że nie ma takiej instytucji jak urlop, bo takich też spotkałem na swojej drodze, znaczy takie firmy. Normalnie masz urlop pełnopłatny, wiadomo, bez diet, tak? Bo nie macie w robocie, no to nie masz płatnych diet, ale przede wszystkim no to przy pełnej umowie no to masz 30 dni urlopowych. No to jest trochę różnicy, tak? W ciągu miesiąca, w ciągu roku, przepraszam. I to właśnie pod tym kątem jest fajne, że
jest ten urlop i nikt nie dzwoni ci, nie zawraca dupy, no chyba, że faktycznie coś, kurde, sknocisz, nie wiem, zgubisz papiery albo kierowca tam, który cię podmienia, no to nie ma czegoś w aucie, no to nie ma dokumentów albo czegokolwiek innego, no to wtedy do ciebie rzeczywiście dzwonią, a tak to no bez kitu przez te lata nie zdarzyło mi się raz albo dwa razy, że do mnie dzwonili na pierwszego dnia zaraz urlopowego, że czegoś tam nie może znaleźć i gdzie to jest, w którym miejscu. I to tyle. I normalnie przychodzi ci wtedy pensja, kurde, pomieszana tylko diety. Nie musisz się absolutnie przejmować niczym. A w Polsce, no to no mówmy się, że różnie bywa z tymi urlopami, że zapewne są firmy, które normalnie na legalu wypłacają i uznają te dni urlopowe, no, ale podejrzewam, że spora część jeszcze pozostała takich, że wiecie, tam urlop to urlop, no, masz tu, kurde, hajs, to przecież nie jest ci potrzebny. No, też kwestia kierowcy, tak? Bo są też kierowcy, którym pasuje dodatkowy pieniążek za to, że nie muszą siedzieć w domu, tylko są dalej w robocie i jeszcze zarabiają oprócz tego, no ale no nie, to kwestia indywidualna, no już nie będę w to wnikał za bardzo. No i tutaj, jak już zaczęliśmy od dojazdów, no to jest właśnie też fajne w pracy w zagranicznej firmie, że nie ma tych powrotów do Polski, bo to jest akurat to, czego nigdy nie lubiałem, bo o ile tam w niektórych firmach jak jeździłem, no to się wracało na pusto, no to spoko, tak? Promem się tam spływało i rura do Polski. No to chyba, że jakiś ładunek się tam trafił po drodze, no to wiadomo, ale nie robili jakichś cergieli, tak? Z tego powrotu, ale też była taka firma, która a tu jedź tu przeładuj, tu jeszcze masz kurde 50 km, to weź tam jeszcze doładuj, to weź zabierz 4 miejsca. No i takie, wiecie, taki kurde Tetris, taka składanka i z tego powrotu zamiast normalnie zjechać, nie wiem, w ciągu tam 1,5 dnia, no to się robiło na przykład 3 dni, bo trzeba było jeszcze kółko pierdzielnąć po całej Polsce. Więc to na pewno jest jako zaleta właśnie pracy za granicą, że wiecie, że te bazy są rozsiane, kurde, jeżeli jest większa firma, bo jeżeli jest firma, która ma jedną bazę, no to inaczej, ale jeżeli macie, nie wiem, w centralnych Niemczech na przykład firmę, albo w centralnej Holandii, albo gdziekolwiek indziej, no to przyjeżdżacie, ciach, te roboty są tak poukładane, że zazwyczaj nie ma jakiegoś większego problemu z tym, żeby zjechać. Czy tak samo jak u nas w firmie, tutaj jest tam 20, nawet nie wiem, 20 parę chyba baz w tej chwili. Przyjeżdżasz sobie, chcesz pauzę wykręcić, wziąć prysznic, czy tam cokolwiek innego. Nie ma żadnego problemu. Szybciej jeździłem też tam w takiej firmie, no to oni chyba mieli tam 4 czy 5 miejscówek. Też przyjeżdżasz, kurde, prysznic, paliwko, pauzę sobie wykręcisz, przyjdziesz tam z kimś pogadasz i też żadnego problemu, więc to według mnie jest duża zaleta, że jeżeli jest większa firma, ma trochę tych siedzib i trochę tych, no to po pierwsze te zjazdy do Polski odpadają, bo zazwyczaj wtedy wracasz osobówką albo busem, no zależy od twojej umowy, tak? Od tego, jak się tam gadałeś. Ale nie trzeba krążyć po całej Polsce i na przykład zrzucać, tylko dojeżdżasz, kurde, do bazy i poszedł, nie macie. I za te, nie wiem, tam 5-6 godzin jesteś w domu. Z tymi bazami, no to jest naprawdę fajna sprawa, bo przejeżdżasz, no tak jak mówiłem, no, czy okąpany, ogolony, kurde, czy nawet spokojnie sobie stanąć na pauzę, bo wiadomo, to nie zawsze pasuje, tak, ale często gęsto jest tak, że właśnie spoko, można sobie podjechać. No dobra, panowie, moi drodzy, to temat został ruszony. Napiszcie mi w komentarzu, jak wy to widzicie, jak do tego chcielibyście się ustosunkować, co powiedziałem. I w następnej części sobie poczytam te komentarze i zobaczymy, czy mamy podobne zdanie, czy mamy może różne. A jeżeli chodzi o komentarze, no to też one nie zawsze od razu się pokazują, bo jeżeli jest komentarz, co YouTube uważa, że jest nieodpowiedni, no to on najpierw trafia do sprawdzenia, a ja też przecież nie siedzę cały czas z laptopem albo z telefonem w ręku, tylko tam od czasu do czasu zajrzę do tych komentarzy i dopiero wtedy je zatwierdzam, ewentualnie odpowiadam. No to też tam musicie wziąć pod uwagę, ale no jeżeli jest jakiś specyficzny komentarz, no to zostaje usunięty. No, nie mogę czegoś takiego puszczać. No dobra, to mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś ciekawa dyskusja, że czegoś się dowiedzieliśmy nawzajem i trzymajcie się wtedy. Do następnego. Cześć!